Cześć, tu Bartek Śliwa. Witam w kolejnym odcinku podcastu UWIK Talks, w którym łączymy technologię z biznesem. Dziś skupimy się na product designie szeroko pojętym, a moim gościem jest Michał Popiel. Cześć Michał. Witam. Michał, standardowe pytanie na początek tego programu zawsze jest o Twoją historię biznesową, a wiem, że ona jest międzynarodowa i ociera się mocno o największych gigantów finansowych, więc powiedz krótko o sobie, jak Twoja ścieżka zawodowa wyglądała. No, w skrócie to będzie jeden wielki przypadek, jak to wszystko w moim życiu. Dawno temu uczyłem się akurat na Akademii Sztuk Pięknych i w plastyku, na meblarstwie, co do tej pory pozostało moją główną pasją. I pracowałem dla agencji reklamowej jako art director, creative director. A w pewnym momencie zadzwonił telefon, zupełnie przypadkowo ktoś wykręcił zły numer, na końcu pomylił cyferkę i zaproponowano mi pracę jako Head of UX dla jednego największego banku na świecie inwestycyjnego. Stwierdziłem, czemu nie. I tak to się wszystko zaczęło. Przeszedłem przez 12 albo 13 rozmów kwalifikacyjnych na bardzo wysokim szczeblu, na poziomie MD i nawet C-level. Ale później się przyznałem, że to troszkę taki pół żartem, pół serio było, a stwierdzili, że skoro przeszedłem te wszystkie etapy, to się nadaje. No i faktycznie tak wyszło, się nadaje. I zostałem w tym zawodzie i bardzo dużo mnie to nauczyło. Praca dla tak dużych firm, tak dużych korporacji uczy nieco odmiennego podejścia, gdzie balansuje się koszt i zysk, jeżeli chodzi o design. Okej, czy możesz zdradzić, kim byli ci najwięksi? Tak, to będzie JP Morgan, zawsze chwalę JP Morgan, to jest świetna firma, dla której można pracować poza UWIK-iem. I Morgan Stanley, Goldman Sachs, czyli taka święta trójca, jeżeli chodzi o banki inwestycyjne, ale też pracowałem dla BNP Paribas, dla Saudi Arabia British Bank, to jest akurat w Riyadzie. I wieloma innymi takimi mniejszymi bankami inwestycyjnymi, które gdzieś inwestują na przykład w Afryce, albo w centralnej Europie, albo w Europie Wschodniej. Czy dobrze zrozumiałem, że Twoje pierwsze stanowisko około product design było od razu liderskie? Head of UX. Head of UX dla JP Morgan i od razu na głęboką wodę, bo musiałem budować zespoły, które rozbudowałem z 4 osób w przeciągu pierwszych 3 lat do ponad 300. Okej. Czym różni się w takim razie rola Head of UX, Head of Product Design, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia z tych firm inwestycyjnych dużych, a porównując to do firmy UWIK, która jest firmą outsourcingową? Szczerze mówiąc, nie. Każda firma ma kilka takich głównych elementów. To jest utrzymywać jakość, sprzedawać tą jakość, rozwijać się i tworzyć produkty niezależnie dla jakiej firmy, więc na podstawie takich bazowych zasad będzie to praktycznie to samo. Różni się na pewno długość projektów i budżet. Banki inwestują dla siebie. Więc to są duże budżety zaplanowane na bardzo długi termin. UWIK ma inną formułę, my pracujemy dla klientów, dlatego bardzo ważne jest zoptymalizowanie oferty i szybsza praca. Mhm. Czy w Twojej historii były jakieś takie kluczowe projekty, które ukształtowały Ciebie jako designera, lidera? Na pewno. To wszystkie projekty, które zaliczałem do puli tak zwanej czarnej magii. Czyli na początku nie wiedziałem o nich nic i musiałem się nauczyć i one uformowały u mnie taką teorię własną, czyli takiej czarnej dziury. Czyli wchodzę na projekty, o których nic nie wiem i akceptuję ten fakt, że nie muszę wszystkiego wiedzieć na ten temat, nie muszę nawet nic wiedzieć na ten temat i na podstawie warsztatów i własnej pracy powoli dogrzebuję się do informacji, które potrzebuję i zaczynam rozumieć. Jest taki moment pracy designera, kiedy coś zaczyna klikać. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy być bardzo produktywni, ale wcześniej musimy odpowiednio dać sobie ten czas na zrozumienie tematu. I to jest ekstremalnie ważne, by designerowi zawsze dać pole i materiał do zrozumienia tematu, bo dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć sensowny interfejs, który będzie służył klientowi w sposób odpowiedni.
I tutaj właśnie zastanawia mnie, jak te danie designerowi pola i przestrzeni wygląda w skali. Czyli jak buduje się tę kulturę designu w zespole designerów. Tutaj designer jest takim troszkę delikatnym stworzeniem czasami, który jest duszą artystyczną, ale UX na przykład łączy w sobie tą technologię. Czyli to jest troszeczkę takie skrzyżowanie deweloperskiego myślenia z mocno kreatywnym kierunkiem i dobry designer musi mieć odpowiednie pole, kreatywne pole wokół siebie i nie możemy, znaczy tu jest taki balans między zróbmy coś szybciej, ale zróbmy to dobrze, ale też miejmy odpowiedni czas do nauki, więc jest tu bardzo dużo indywidualnego traktowania. Wszystko zależy w zależności od charakteru człowieka i designera, więc różnie rozmawia się z różnymi designerami albo z grupami designerów. Mhm. Co Twoim zdaniem jest teraz, albo powinno być na ustach firm, ludzi chcących wytwarzać produkty cyfrowe? Na pewno zrozumienie szerszej puli klientów, czyli zasady accessibility, które akurat jedna z regulacji, która mi się podoba, którą Unia Europejska czy Stany Zjednoczone narzucają firmom, to jest traktowanie ludzi równo i uzmysłowianie firmom właśnie problemu, że nie każdy odbiera te produkty, czy aplikacje, czy web w taki sam sposób. Mamy do czynienia z, ja nie lubię używać słowa niepełnosprawność, ale mamy różne sposoby postrzegania rzeczywistości i też naszej własnej mechaniki, jak używamy komputera, jak używamy sprzętu. I to powinno być jednym z najważniejszych elementów obecnie, że skoro świat idzie w kierunku zrozummy się wszyscy i nie robimy sobie krzywdy, design też to odzwierciedla. Widzisz w tym jakieś korzyści biznesowe dla firmy? Bardzo duże. Accessibility, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 20-25% i to jest akurat trend rosnący, spotyka się z jakimś problemem w swoim życiu. Czy to będzie problem motoryczny, czyli będziemy mieli problem z naszymi kończynami, czyli na przykład, nie wiem, nie możemy obsługiwać myszki, czy mamy drżące ręce, czy będzie to problem kognitywny, czyli dyslekcja, albo coś, co nie zdajemy sobie sprawy, jak duży procent ludzi ma tą, chciałem użyć słowa przypadłość, ale to nie będzie odpowiednie słowo, po prostu nie widzi odpowiedniego spektrum koloru. I nie myśląc o tym, wykluczamy 20, 30, nawet i czasami więcej procent klientów z odbioru naszego produktu. A 20, 30, 40% to jest potężny udział użytkownika. Mhm. Czyli jeśli wzrost liczby użytkowników, potencjalnych użytkowników, odbiorców naszego produktu cyfrowego nie jest wystarczająco przemawiającym faktem, to wspomniałeś też jeszcze o regulacjach. Etyka, moralność to są też regulacja regulacją, pieniądze pieniędzmi, ale odpowiedzialność moralna jest, no każdy chce z nas postępować dobrze, każdy chce z nas mieć jakiś wpływ. Mamy od wieków filantropię, od wielu lat mamy filantropię. Inwestowanie w accessibility to jest w pewnym sensie cyfrowa filantropia, czyli pokazywanie, że nam zależy. Mhm. I to nie powinno być uwarunkowane na zasadzie budżetu, że dana firma ma określony budżet, to zróbmy accessibility. To powinno być jako fundament tego, o czym myślimy. Świetnym przykładem jest na przykład czy TripAdvisor, czy inne firmy, które oferują wakacje. Na początku osoby niewidome, czy z innymi problemami nie mogły w ogóle użytkować, a przecież osoby niewidome też chcą pojechać na wakacje. Mhm. A chciałyby to zrobić z poziomu online, a nie mogły. I jedna z takich stron, nie pamiętam dokładnie, która to była nazwa, zainwestowała dość duże pieniądze, ale ta inwestycja zwróciła się w przeciągu roku, bo nagle wszystkie osoby z problemami z wzrokiem, czy generalnie kognitywnymi problemami lub osoby używające, na przykład wspierające wzrok maszyną, która czyta, znaczy oprogramowanie, które czyta, zaczęły kupować wakacje tylko z tej strony. I obrót tej firmy zwiększył się diametralnie. Okay. To są takie dobre przykłady właśnie tej praktyki, że warto być pionierem czegoś, o czym się już mówi, a niekoniecznie się praktykuje.
Jak podejście do dostępności różni się między krajami? Bo teraz pracujesz z Polski. Jak sam powiedziałeś, masz doświadczenia ze Stanów, z UK, z Arabii, tak? Czy to podejście jest spójne, czy jednak występują jakieś różnice? Występują na pewno. W Stanach Zjednoczonych ta moralność zaczęła odgrywać dużą rolę obecnie. Wcześniej była regulacja, która nauczyła nas moralności. Czyli po prostu duże kary i firmy zaczęły o tym rozmawiać, zaczęły widzieć w tym problem i zaczęły tak naprawdę widzieć swój błąd. Nie tyle, że po prostu ktoś nas ukarał i dobra, musimy to zrobić. Nie, poprzez jakąś formę kary finansowej dla firmy nastąpiło zrozumienie tematu. Ta kara była wskazówką. Wskazówka, tak? I po prostu palec boski, który powiedział, że źle robisz. A boski, czyli rząd. W Polsce mamy troszeczkę jeszcze taki charakter, moim zdaniem, omijający, wyśmiewczy, jeżeli chodzi o regulacje. Nie zawsze się do tego stosujemy. Aczkolwiek firmy, które mają szerszą pulę klientów, widzą ten problem. Ale to też zależy od nas, od designerów i od firm, jak Euvik, żeby propagować, tak jak teraz rozmawiamy o tym, bo dopóki nie zobaczymy tego problemu, to nie zdajemy sobie z niego sprawy. To nie czyni z nas złych ludzi, złych firm, tylko po prostu nie myśleliśmy o tym. I to jest element nauki. Tak jak usłyszymy czasem na YouTubie coś, tak jak ja zobaczę jakiś fajny filmik, jak się robi jakiś mebel, to się tego uczę. A nie wiedziałem, że to było tak proste. I tak samo jest accessibility. To nie jest rocket science, tylko należy się nauczyć pewnych zasad. Ciągnąc ten wątek, zastanawia mnie, jak bardzo podnosi nam się koszt wytworzenia produktu cyfrowego, jeśli chcemy, żeby on spełniał wszelkie standardy dostępności, które są teraz wymagane. Moim zdaniem może na samym początku podniesie delikatnie koszt, bo będzie to związane z audytami, ale bardzo szybko ten koszt się wyrówna i bardzo szybko zaczniemy profitować z tych zmian. Więc moim zdaniem to jest tylko taki troszkę wstępny wstęp, tak jak, nie wiem, bilet na jakiś świetny event. Na początku musimy ponieść koszt, ale potem o tym evencie pamiętamy całe życie i w jakim sensie nas to zmienia. I tak samo może to zmienić działanie firmy i może to zmienić zarobki firmy w sposób dość duży, co pokazują przykłady właśnie. Porządnie zrobione accessibility wpływa bardzo pozytywnie na zarobek. Zastanawiam mnie jeszcze, jak zaklasyfikować produkty, które powinny spełniać te accessibility, no bo wydaje się oczywistym, że jeśli nasz produkt cyfrowy, czy to jest aplikacja mobilna, czy strona www, trafia do szerokiego grona odbiorców, no to jest to no-brainer, tak? Co w przypadku jakichś systemów wewnętrznych? Regulacja tutaj troszkę nam pomaga, bo nie wymaga od nas aż takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do tematu. Regulator zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko da się zrobić. Więc są różne poziomy accessibility, czyli na przykład pojedyncze A, podwójna A, potrójna A, gdzie potrójna A to już jest faktycznie mistrzostwo świata, gdzie bardzo często strony rządowe już spełniają te funkcje, co też wymaga obcięcia pewnego elementu tak zwanego noise na stronie, czyli po prostu ilości elementów, które są na stronie. Strony rządowe, żeby taki dobry przykład dać, charakteryzuje się tym, że jest dużo tekstu, który jest bardzo dobrze zgrupowany i information architecture to jest jeden z kluczowych elementów, czyli żeby dobrze poukładać informacje i dać łatwy dostęp do tych informacji. I to są takie wyznaczniki obecnie. Aczkolwiek przykład taki z mojego życia, gdzie dla JP Morgan mieliśmy kilku traderów starej daty, którzy pracują dla banku już wiele lat i jeden z nich już tak miał powyżej 70 lat i zaczął już tracić wzrok, gdzie te systemy klikających i poruszających się cyferek zaczęły być dla niego problematyczne, ale on kochał swoją pracę, a JP Morgan charakteryzował się tym, że szanuje swoich pracowników, szczególnie tych, co pracują dla niedługo. Więc zostałem zapytany o tym, jak można usprawnić z poziomu accessibility pracę dla tej osoby. Próbowaliśmy wielokrotnie, ale przez złożoność systemów, czyli mocno ruszające się cyfry na ekranie, spełniliśmy funkcję accessibility troszkę w inny sposób, nie cyfrowy. Zatrudniliśmy po prostu asystenta tej osobie do czytania odpowiednich cyfr. Chciałem to powiedzieć dlatego, że nie wszystko da się zrobić. Czasami trzeba pomyśleć w sposób logiczny i praktyczny. Koszt,
versus czyli cost and gain, czyli po prostu co zyskamy, czy czasami nie warto jest w jakiś sposób tej accessibility zastąpić w inny sposób. Czasami logiczne myślenie, praktyczne myślenie powinno gdzieś nastąpić. Tak jak wspomniałem, nie wszystko da się rozwiązać z poziomu accessibility, ale trzeba próbować. Okej. Chciałem jeszcze wrócić do Twoich doświadczeń międzynarodowych. Co jest takie charakterystyczne dla każdej z destynacji, w której miałeś okazję pracować? Jakie są te największe różnice w oczekiwaniach klientów z danego regionu? Jak też sobie z tym radziłeś? A być może sobie nie radziłeś i masz jakieś ciekawe historie, które teraz z uśmiechem na twarzy wspominasz. Na pewno są kraje, Polska jest bardzo wymagającym krajem, jeżeli chodzi o designer, bo wszystkie firmy mają olbrzymie oczekiwania, niekoniecznie jeszcze posiadają odpowiednią wiedzę, żeby jakoś ugruntować te swoje wymagania. Jest po prostu inne podejście. Firmy zachodnie bardziej ufają firmom typu EUWIC, gdzie nawet z przykładu naszych klientów można dość łatwo rozróżnić klientów, z którymi ja współpracuję dla EUWIC. W Stanach bardziej ufa się doświadczeniu i nawet duże firmy, duży szefowie dużych firm zdają sobie sprawę, że oni nie mają tej wiedzy, więc zaufają komuś innemu. W końcu wynajęli tą firmę w jakimś celu, więc muszą zaufać. Arabia Saudyjska ma na przykład olbrzymi micromanagement, ale z drugiej strony ma też duże zaufanie do designerów. Wszędzie są drobne albo większe różnice, ale tak czy tak, moim zdaniem we wszystkich krajach user experience jest rozpoznawany jako bardzo ważny element i jeden z kluczowych. Gdzie kiedyś jeszcze w Polsce nie myślało się o tym, myślało się w sposób jako graphic designer, web designer, napakować dużo kolorowych rzeczy na stronę jest super. Teraz między tymi krajami podejście do designu się usystematyzowało. Są kulturowe różnice, ale takie techniczne, profesjonalne są niewielkie. Okej. Ja też zawsze lubię podkreślać, że dobra praca product designera przed implementacją jakiegokolwiek kawałka kodu pozwala zaoszczędzić mnóstwo kasy. Oczywiście, tak, to jest kluczowy element. Warsztaty. Kiedyś jeszcze tak nie było. Kiedyś robiło się, a zrób mi stronę, żeby było ładnie. To był cały brief. Teraz urządza się warsztaty i często czasami się nie docenia potęgi warsztatów, gdzie to jest tak jak i accessibility. Może na początku jest nieco większy koszt, ale z perspektywy życia firmy, długoterminowości inwestycji to jest żaden koszt. To jest oszczędność potężna. Wtedy zaczęło się to wszystko od Toyoty kiedyś, od linii produkcyjnej, kiedy optymalizowano nie w sposób taki, żeby ukarać pracownika, że zobaczymy, gdzie tracisz czas i damy ci więcej pracy. Nie, to chodziło o to, żeby zauważyć rzeczy, które są niepotrzebne. To samo jest w warsztatach, żeby żeby porozmawiać z klientem o ich obecnym, o tym, jak obecnie pracują i jak mogliby pracować i przedstawić to w sposób wizualny, bo cyfry nie docierają do wszystkich i nie muszą, do mnie nie docierają. I jeżeli ktoś mi przedstawi coś w postaci prostej, jak jakiś flow, to ja to bardzo szybko mogę zauważyć tą różnicę i bardzo szybko zidentyfikować też profit, który mogę osiągnąć dzięki zmianom. A skoro o warsztatach mowa, w opisie tego podcastu znajdziesz link do ankiety. Wypełnij ją, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin. Będzie to rozmowa niezobowiązująca. Przedyskutujemy Twój produkt, znajdziemy sposób na warsztaty, przedstawimy Ci naszą ofertę. Okej. Jakie typy warsztatów masz na myśli? Bo przytoczyłeś jeden przykład, ale wiem, bo z Tobą współpracuję, że tych warsztatów troszkę się już natrzaskałeś i troszkę też ich mamy zakolejkowanych, Tak. Więc co robimy, w jaki sposób i jak to też pomaga nam zwiększyć naszą wiarygodność w oczach klienta? Ważne, żeby wspomnieć, że nawiązać do moich poprzednich doświadczeń, czyli banki inwestycyjne, gdzie nauczyłem się troszkę innej pracy, mniej szablonowej. Warsztaty, oczywiście mamy całą pulę różnych warsztatów, ale to nie znaczy, że musimy je wszystkie użyć. Czasami, jeżeli mamy krótki okres czasu i szybkie jakieś discovery, musimy pominąć niektóre elementy, które mogą się wydawać elementarne, ale
To nie jest tak, że designer nie może stworzyć pewnych założeń na podstawie doświadczenia. Może, bo to jest doświadczenie. To Szczególnie jak pracuje się lata w finansjerce. I można już w pewnym momencie zobaczyć pewne elementy, które łączą wszystkie projekty, nieważne od charakterystyki i od typu firmy, z którą współpracujemy. Więc czasami też łączę warsztaty, żeby troszkę nie zaoszczędzić czas, bo to jest złe słowo, tylko żeby usatysfakcjonować klienta bez straty tej jakości pracy. Czasami po prostu troszkę trzeba pokombinować, troszkę użyć tego doświadczenia, troszkę zmiksować te rzeczy, żeby jak najbardziej wydobyć to, co jest potrzebne. To jest już gra doświadczeń i prób i błędów. Nie zawsze to wychodzi. Ważne jest otwarcie rozmawiać też z klientem o tym, jakie będą oczekiwania. Dla mnie na przykład jest elementem ważnym, co niewiele ludzi robi. Jeżeli wysyłać zaproszenie do klienta, to dokładnie opisz, co się stanie. I to dokładnie. Bo to powoduje, że klient bardziej, czasami sobie nawet wygoogluje, co będziemy robić, czasami się gdzieś przygotuje do tego. Ten brief jest ważny, ale wracając do głównego tematu, moim zdaniem dobry designer będzie w stanie określić, jaki typ warsztatu będzie potrzebny, albo po prostu spróbować, ale też potrafić się wycofać z czegoś, co nie przynosi benefitów. Nie ma sensu czasami spędzać 2-3 godzin budowanie persony, jeżeli jest tylko jeden typ klienta na przykład. Czasami trzeba gdzieś ten czas zaoszczędzić i wprowadzić inny warsztat, który będzie bardziej większym benefitem dla klienta. Czyli rozumiem, że Twoim zdaniem prawidłowe podejście to jest takie, żeby z tych wszystkich klocków wybrać te, które są nam dzisiaj potrzebne, a jeśli się w trakcie warsztatu okaże, że część z nich jest niepotrzebna, być może wymienić na inne klocki, a być może właśnie skrócić warsztaty, żeby zwiększyć efektywność tego. Czasami też jest inne podejście. Są klienci, którzy podchodzą jeszcze do warsztatu w sposób nieufny, więc trzeba też zorganizować warsztaty w sposób taki, że na początku będą to dość łatwe rzeczy, w sensie takim, żeby uruchomić tą kreatywność, ciekawość i tak dalej, a potem obserwować i rozmawiać z klientem, gdzie będziemy wprowadzać coś bardziej skomplikowanego. Gdzie już, jeżeli klient już ufa i widzi, że tak jak ostatnio mieliśmy warsztaty z klientem, który nigdy nie miał żadnych warsztatów i z pozoru trywialne zadania i w pewnym momencie klient w połowie warsztatu powiedział: świetnie, ja to uwielbiam. I to jest duży bank, z którym teraz nawiązujemy współpracę z Elvikiem. I teraz praktycznie każde warsztaty to jest czysta przyjemność z tym klientem, bo oni rozumieją, oni czują się zaangażowani. I to jest właśnie element bardzo ważny, że warsztaty powodują, że nie tylko my używamy naszych doświadczenia, ale klient też dzieli się swoim doświadczeniem. W końcu to oni są tą firmą. Bez nich my nic nie zbudujemy. Więc żeby uruchomić ten element myślenia w sposób kreatywny albo ustrukturyzowany, pomocny dla nas, jest ekstremalnie ważne, żeby organizować warsztaty. Nie da się stworzyć, moim zdaniem, nawet na podstawie olbrzymiego doświadczenia, które mam, nie byłbym w stanie zbudować dobrego interfejsu bez fazy warsztatowej. Bo po prostu ja muszę zrozumieć, muszę zobaczyć tych ludzi, muszę z nimi porozmawiać. Rozumiem. Dobrze, mamy dostępność, mamy warsztaty. Coś, co często da się wysłyszeć wśród designerów, to design system. I czym jest ten design system? Dlaczego warto, a może nie warto w niego inwestować? Bo mam takie doświadczenia, że jednak klient lubi płacić za gotowe widoki, a design system gotowym widokiem nie jest, więc jak do tego podejść, jak to rozumieć? Tutaj jest odpowiednio, trzeba przedstawić ten temat klientowi, tak samo jak z accessibility, tak samo jak z warsztatami, to jest wszystko zależy od nas, my musimy to odpowiednio, nie chcę powiedzieć sprzedać, bo to nie jest dobre słowo, bo to nie jest sprzedawanie, to jest barter informacyjny i design system, firmy muszą zrozumieć, że design system jest też elementem oszczędnościowym, bo często jest tak, że nad projektem pracuje kilku designerów, czasami jest tak, że pracuje jedna, ale jest zmiana, nie wiem, ktoś zachoruje. Albo zmieni się designer, albo czasami się robi rotację, żeby odświeżyć pomysły. Design system gwarantuje konsekwencje w designie, czyli tworzymy to tak jak fundament pod budynkiem. Bez dobrego fundamentu budynek się zawali. Design system jest fundamentem. On też w pewnym sensie tak samo jak projekt, to dając kolejne porównanie, jak projekt domu. Jeżeli byśmy chcieli budować dom i jakoś to będzie,
no to trochę takie quasi-modo nam wyjdzie później. Może będzie super, nie wiadomo, ale jest dużo zgadywania. Jeżeli będziemy mieli dobry projekt inżynieryjny, dobry projekt architektoniczny, to my wiemy, że ten budynek będzie tak wyglądać. Później będzie kontrola jakości i tak dalej. Design system jest w sumie tym wszystkim. Jest i fundamentem, i tym projektem architektonicznym, i kontrolą jakości, bo on też określa dokładnie w sposób, jaki to ma być zbudowane. Kolejny przykład, który bardziej nie designerom uzmysłowi, o czym mówię, to jest klocki Lego. Technics, zbudujmy, nie wiem, Titanica z 40 000 kawałków. Bez instrukcji, no może nam się uda, może będzie wyglądać jak łódka, może będzie ok, może będzie super. Z instrukcją jest prawie pewne, że będzie super. Design system jest właśnie czymś takim. To jest kolejny element, który określa, nie wiem, jak wyglądają fonty, jakiej są wielkości, jakie mają kolor, jak wygląda brand, jakie są interakcje danego obiektu. I też nas gruntuje, czyli nie pozwala designerowi wykroczyć poza pewne zasady, które sobie określamy. I to jest też bardzo ważne, bo jako osoby kreatywne my lubimy odlecieć. To nas też systematyzuje. To jest połączenie biznesu z kreatywnością, co jest takim dobrym miksem, dziwnym miksem dla designera. Czyli to nie tylko też jest instrukcja, ale i okrojenie narzędziownika, żeby właśnie tak jak wspomniałeś, ta kreatywność nie wędrowała w jakieś zakamarki, nie meandrowała gdzieś tam w przestworzach, tylko właśnie pozwalała używać pewnej spójnej, skończonej palety narzędzi. Tak? Dokładnie, tylko że z tym wyłączeniem, że design system nie jest taką Biblią, że jest raz napisane i nigdy się nie zmienia. On może, tylko trzeba odpowiednio zaargumentować zmianę. Można zrobić design challenge, można to zakomunikować, można to testować, można to sprawdzić. Co jest jeszcze bardzo ważnym elementem, o którym nie wspomnieliśmy, design system to są Lego. Czyli na przykład mamy, nie wiem, żółty klocek, czerwony klocek, niebieski klocek. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzimy, że żółty klocek jest słaby i musielibyśmy go wymontować z tego statku Titanica, no to byśmy musieli wszystko rozebrać na części. Design system pozwala zastąpić element następnym bez całej tej wymiany. Czyli oszczędzamy mnóstwo pieniędzy, bo nie musimy redesignować czegoś przez 2-3 tygodnie. Możemy po prostu, nagle okazało się, że jakiś drop-down niekoniecznie działa tak jak powinien. My go po prostu wymieniamy w całym systemie i z automatu system, który używamy do projektowania, wymienia go wszędzie. Czyli coś, to jest ta oszczędność, o której wspominałeś. Jedna z. To są czasami godziny pracy i to w zaawansowanych systemach, na przykład tradingowych, gdybym tego nie używał, gdzie jeszcze tego nie było, myśmy w sumie to tak naprawdę określali, zanim to jeszcze powstało, no to te projekty na przykład jednorocznego zamieniłyby się w 5, 10, 15 lat, podejrzewam, bo nigdy byśmy nie doszli do konsensusu. A tak nas to w jednym sensie broniło przed zmianami, czyli wpływem zewnętrznym, żeby coś zmienić, bo używaliśmy tego jako takiej podstawy konwersacji, że jeżeli chcesz zmienić, ok, tylko mamy określone zasady, jak to możemy zmienić, jak dyskusja powinna wyglądać. Okej. Zastanawiam się, jak widzisz przyszłość product designu w odniesieniu do dostępności, design systemów, warsztatów, o których powiedzieliśmy, ale też możemy pójść oczywiście szerzej. Czy widzisz szansę na wzrost znaczenia na przykład dostępności? Jak się ma też do tego AI i automatyzacja w tworzeniu produktów cyfrowych? AI jest na pewno ciekawym, szerokim tematem, aczkolwiek tak jak i z wszystkim AI nie zastąpi jednak tej nuty kreatywności, tak jak, nie wiem, skoczę od razu do AI, żeby ten temat jakoś opanować. Każdy z nas już używał AI, prawie każdy, albo duża część, zwłaszcza ludzi związanych z technologią i zauważamy to, że te wszystkie odpowiedzi no, są takie czasami sztywne i niekoniecznie pasujące do naszych oczekiwań. To jest ciągle jeszcze nie jest aż tak kreatywny system, więc jeszcze designer jest bezpieczny przez wiele, wiele lat moim zdaniem. To są zawody, które bardzo ciężko będzie takiemu systemowi zastąpić. Gdzie to wszystko idzie, jeżeli chodzi o design? Design się cały czas rozwija. To, co kiedyś myśleliśmy, że to już jest endgame, nagle stało się tylko początkiem. Czyli kiedyś jak robiliśmy strony, robiliśmy je piękne, fajne, przewijało się, tu coś klikało, tam coś skakało. Później zauważyliśmy, że fajnie to wygląda, ale nic z tego nie ma.
A moim zdaniem design będzie szedł w kierunku uproszczeń, jasnej, klarownej komunikacji, budowania emocji, bardziej takich w sensie wspierania naszych celów w sposób, który będą mniej stymulujące wizualnie. Czyli będziemy, tak jak i wszystko dąży do pewnej prostoty, bo nasz świat się komplikuje. Już dookoła siebie mamy telefony, notyfikacje, ekrany, światełka, samochody, wszystko. I czasami nasze pragnienie, tak jak wszystkich, jest wyjedźmy na wieś, pomieszkajmy w małym domku i tam się czujemy świetnie. Przez to, że mamy taki natłok emocji i wszystkiego, designerzy też to zauważają. Zaczynamy powoli obcinać w sposób nie taki, bo nam się wydaje, tylko w sposób nie wiem jak to powiedzieć, informed decision, czyli w sposób taki odpowiedni. Zaczynamy też myśleć o tych naszych designach nie tylko z perspektywy, co widzimy na ekranach, tylko też z perspektywy naszego otoczenia, co jest bardzo ważnym elementem w pracy designera, zdać sobie sprawę z otoczenia. Projektując jeden system, musimy też przemyśleć, co ci ludzie widzą na ekranie obok, żeby nie wprowadzić jakiegoś zamętu. Jak się na to przygotowujemy aktualnie? Oczy szeroko otwarte. Jeżeli ktoś mówi, że accessibility jest ważne, to słuchajmy tego. Jeżeli ktoś mówi, że warsztaty są ważne, to słuchajmy tego, bo te trendy się budują i pokazują, że to jest jednak ważny element, więc zacznijmy obserwować troszkę szerszą perspektywę niż naszą własną. Zacznijmy myśleć o technologii jako o przyjaznym elemencie, niekoniecznie kosztownym czymś, bo jeżeli nie będziemy myśleć w sposób fintechowy, technologiczny i UX-owy, to inne firmy nas wyprzedzą. I to się stało realnością. UX opanował wszystko. Teraz większość ludzi wie, co to jest UI. Kiedyś to mówiło się ładna grafika, teraz używa się już słowa UI. I UX jest mniej popularnym terminem jeszcze, ale niedługo też będzie. Już każdy wie, że interfejs w samochodzie, w zegarku, w telefonie, wszystko opiera się na właśnie design, systemy, warsztaty, accessibility, to są części składowe i musimy budować, my jako adwokaci tego zawodu powinniśmy to propagować, tak jak teraz rozmawiamy. Może ktoś usłyszy, może ktoś się przekona, może ktoś zacznie szukać, może komuś się zmieni kariera, stwierdzi, ja też chcę to robić. I szczerze zachęcam, bo UX jest zawodem, do którego można się przekonwertować. Nie powiem w sposób prosty, bo to wymaga doświadczenia, ale jest to na pewno ciekawy zawód, o którym warto pomyśleć. Albo warto czekać na telefon, w którym ktoś przekręci ostatnią cyfrę. Dzieło przypadków, tak. W moim życiu przypadek jest takim elementem, któremu ufam. Kiedy pojawia się jakiś problem nawet na projekcie, kiedy czegoś nie rozumiem, nie panikuję, tylko pozwalam sobie na spokojnie to przemyśleć i nie blokuję się na tą wiedzę, że nic nie wiem jeszcze. Bo nic złego. Agile to jest to, co jednym z elementów naszej pracy, to jest, że nie musisz wszystkiego wiedzieć. Po to są warsztaty, po to są rozmowy, po to jest wiedza w internecie, w telefonie, na tablecie, żeby się czegoś uczyć. A UX to jest praca, w którym się praktycznie non-stop czegoś uczymy. Nie tylko z perspektywy naszego zawodu, ale też uczymy się o świecie, o firmach, o różnych rzeczach. Ja nauczyłem się o inwestycjach kiedyś do takiego poziomu, że rozumiem rzeczy typu jakieś opcje egzotyczne i tak dalej, co większość ludzi nie ma zielonego pojęcia. Dało mi to perspektywę na zrozumienie, jak działa świat finansów, jak akurat go doceniać i jak go lubić. Okej. Mam pytanie końcowe, charakterystyczne dla naszego programu. Co w ostatnim czasie Cię zainspirowało? Może to być jakieś przeżycie, doświadczenie, książka, film, jakaś znajomość? TikTok, rozwiń. TikTok i algorytm, który stara się mnie zrozumieć. I to jest bardzo dziwne. Ja generalnie byłem zawsze dużym przeciwnikiem marnowania czasu na ekranie, a obecnie jest jeden z większych źródeł mojej inspiracji. Więc też to pokazuje, że nie warto czasem być upartym,
Czasami trzeba być otwartym na jakiś temat. Gdy na początku troszkę chaos, znowuż ta moja teoria o chaosie, na początku TikTok mi dawał wszystko, pieski, kotki, myszki i tak dalej latające, a teraz mi daje content, który mnie interesuje. Nie żebym propagował TikTok, tylko te inspiracje się ciągle zmieniają, to chciałem powiedzieć. Że dzisiaj jest to, za rok będzie coś innego. Są elementy, jeżeli mamy otwarty umysł, to można bardzo dużo przełożyć między różnymi profesjami, zawodami. Nie wiem, ja robię meble w prywatnym czasie. To uczy mnie precyzji, doboru narzędzi, szukania lepszego sposobu na wykonanie czegoś. Design system. Precyzja, design system. Warsztaty, czyli to, że chcę przemyśleć, po co mi to jest, po co mi ten mebel, co on będzie robić, gdzie będzie stać. Zrobię sobie kuchnię z kartonu, zanim włożę pieniądze, żeby ją zrobić. Pochodzę sobie dookoła. Nie tak samo McDonald's zaczął, ten skradziony McDonald's, że tam ci oryginalni te bracia, którzy zaczęli to robić, na początku stawiali rzeczy z kartonu i biegali dookoła nich. To były pierwsze kroki UX, który jeszcze nikt nie nazwał jako UX. To była jedna z bardzo głębokich podwalin do naszego zawodu. I należy właśnie mieć otwarty umysł, nie tylko grzebać w informacje na temat UX, ale generalnie o życiu, bo to może wpłynąć na nasz zawód. Bardzo. Bynajmniej u mnie. Super. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Wzajemnie. Wam dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu UX Talks. Dzięki.